groza wem jak miłość. Nawet po rozwodzie Iza Adriana Kalska. Nie uwolni się od psychopaty Artura Tomasz Ciachorowski. W 1412 odcinku Jak miłość były mąż Lewińskiej naśle na nią bandziorów, którzy obrabują jej nowe mieszkanie. Skalski zrobi wszystko, by uprzykrzyć życie Izy. Przed tym psychopatą nie da się uciec. Czy wem jak miłość Marcin Mikołaj Roznerski zdoła uratować ukochaną? Wem jak miłość Iza wyprowadziła się z domu ciotki, by uciec przed zemstą Artura. Który nawet zza krat nie dawał jej spokoju. To jednak się nie zmieniło. Szaleniec, gdy tylko dowiedział się przeprowadzce ukochanej, wysłał jej białą różę do nowego mieszkania. Lewińska, która szczęśliwie jest już po rozwodzie z Arturem, zrozumiała, że nigdy od niego nie ucieknie. Potem poddała się namiętności z Marcinem Mikołaj Roznerski i wkrótce odbuduje z nim związek. Skalski nie da jednak o sobie zapomnieć. W 1412 odcinku Jak miłość naśle na nią włamywaczy. Przerażona Iza, gdy tylko odkryje, że ktoś był w jej mieszkaniu, od razu poprosi o pomoc Marcina. Chodakowski będzie jednak bezradny. Zaangażuje się za to w pomoc Ani Maria Pawłowska, która poinformuje go o śmiertelnym niebezpieczeństwie, w którym znalazła się przez nowe śledztwo. Jednego jesteśmy pewni. Artur to psychopata i nie spocznie, póki nie zrujnuje Izie życia. Lewińska jest skazana na jego wysłanników i nie może czuć się bezpiecznie. Macie pomysł, co powinna zrobić, żeby na dobre się od niego uwolnić? Wkrótce Marcin zaproponuje ukochanej, żeby się do niego wprowadziła. Ciekawe, czy to sprawi, że Artur się wycofa? Nie wydaje nam się. Wtedy chęć jego zemsty będzie jeszcze silniejsza. Prywatnie Adriana Kalska nie jest jeszcze mamą. A wem jak miłość od prawie 2 lat ma córeczkę Maję Anna Wierzchoń. Być może w niedalekiej przyszłości Iza i Marcin będą mieli kolejne dziecko. Związek tej pary wkroczy bowiem w nową fazę w premierowych odcinkach Jak miłość na początku 2019 roku. Ponieważ aktorka z Jak miłość zalicza się ostatnio do bardziej rozpoznawanych gwiazd, to chętnie włączyła się do akcji na rzecz podopiecznych interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. Wzięła udział w sesji do kalendarza na 2019 roku, podczas której pozowała z porzuconymi przez rodziców dziećmi, które czekają na adopcję w IOP.
Wygląda cudownie, tuląc w ramionach małą dziewczynkę. Zupełnie jakby to była scena z M jak miłość, a niemowlę było jej dzieckiem. Najważniejsze jest jednak to, że dochód ze sprzedaży kalendarza w całości pokryje potrzeby małych dzieci z ośrodka w Otwocku. Kochani, stałam się częścią wyjątkowego kalendarza. Kalendarza, z którego cały dochód przekazany zostanie na konto Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego IOP. Zdjęcia są piękne. Piękna jest ta inicjatywa. Może ktoś z Was szuka jeszcze pięknego prezentu dla swoich bliskich? Zachęcam, polecam, bo pomaganie jest fajne. Napisała gwiazda M jak miłość. Także życiowy partner Adriany Kalskiej, Mikołaj Roznerski, pozował do kalendarza dla IOP w Otwocku. Jak Wam się podoba jego zdjęcie? Za każdym razem, gdy Iza i Marcin z M jak miłość się do siebie zbliżają, wytwarza się między nimi taka dziwna, niezręczna sytuacja. Zupełnie jakby wstydzili się tego, co ich łączy. A prawda jest taka, że oszukują samych siebie i Anię. Bo to przecież jasne, że wciąż się kochają, a Ania nie powinna dłużej stawać na drodze do ich szczęścia. Skoro Chodakowski nie potrafi sam zdecydować, z którą z kobiet chce być, to Ania powinna to zrobić za niego. I wygląda na to, że niebawem tak się właśnie stanie. W 1403 odcinku M jak miłość na imprezie z okazji imienin Szymka. Staś Szczypiński w bistro Marcin nie będzie w stanie ukryć zazdrości o Izę. Która przyjedzie razem z Jakubem Karskim. Krzysztof Kwiatkowski. Ale w obecności Ani zrobi dobrą minę do złej gry. Dopiero gdy Iza będzie chciała wrócić z Mają do domu w Piasecznie, Chodakowski zaproponuje, że ją odwiezie. Podziękuje Jakubowi, który też się zaoferuje, ale sam zajmie się swoją córką i byłą kochanką. Ania tego nie skomentuje, ale będzie jej naprawdę przykro. Po drodze do Piaseczna Iza wyzna, że planuje przeprowadzkę. Marcin, boję się, że Artur dalej nie da nam spokoju. Dlatego pomyślałam, że powinnyśmy zmienić nie tylko zamki, ale i adres. Chcemy zamieszkać z Mają w Warszawie. To świetny pomysł, bo zaoszczędzisz trochę czasu na dojazdach, zauważy. No właśnie. I dzisiaj znalazłam taką super ofertę. Tylko, że to jest to obok ciebie.
Przyzna się Iza, a Marcin tylko się uśmiechnie. Nic odpowie, ale po chwili zaczepi swoją córeczkę. Maja, gdzie jest kotek? Jakiś czas później, gdy będzie leżał w łóżku za nią, przypomni sobie wyznanie Izy. Maja bardzo cię potrzebuje, a ja czuję się bezpiecznie tylko wtedy, kiedy ty jesteś obok. Gdzieś blisko.